W dzisiejszym odcinku zgłębimy tajniki topów bez lepkiej warstwy, zdradzimy sposób Adiny na długotrwały efekt mattowych stylizacji oraz pokażemy prosty i szybki sposób na zdobienie przy użyciu zaledwie topu Supermatt i Tip Topa. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami mistrzyni świata Adina Trojan. Witam Was serdecznie. Opowie nam o topach bez dyspersji. Tak, opowiem Wam o wszystkich topach, które posiadamy w naszej ofercie i dlaczego do poszczególnych rzeczy wybieram właśnie dany top. Zaczynamy! Opracowane i przygotowane paznokcie pokryjemy kolorami z kolekcji Think Spring, Petarda, Hipster, Energizer, Bingo. Zamiennie użyjemy dwóch topów, Supermatt i Tip Top. Paznokcie zmatowimy bufferem o gradacji 100×180. Skórki odsuniemy kopytkiem, linią światła wyrównamy cieniutkim pędzelkiem Nail Art 005, a kształt paznokci dopracujemy pilnikiem Slim o gradacji 100×180. Pierwszym nabłyszczaczem bez dyspersji, który pokochały nasze klientki, był Shine On. To jest taki stary dziadzio, można powiedzieć. On w 2011 bił rekordy popularności, bo wtedy robiło się paznokcie akrylowe lub żelowe. On na twardej powierzchni działał genialnie. To jest cienki, rzadki nabłyszczacz, nie pogrubiał paznokci, przepięknie te paznokcie błyszczały, ale jak się potem okazało, kiedy na rynku zaczęły dominować paznokcie hybrydowe, był zbyt twardy, żeby można było nim pracować na bardziej miękkiej powierzchni. Po Shine Onie nadszedł czas na Dry Topa. To był bodajże rok 2014. On już jest, jak widać, w buteleczce hybrydowej, czyli jest to top hybrydowy. Radził sobie z miękką powierzchnią, pięknie się błyszczał, zabezpieczał przed zarysowaniem, ale niestety trzeba było pamiętać o tym, żeby położyć go cienko, bo jeżeli nałożyliśmy go zbyt wiele, no to znowu mógł popękać. Cały czas wiedzieliśmy, że trzeba stworzyć produkt, który będzie łatwiejszy w obsłudze i pracowaliśmy w laboratorium nad tym, aby go sfinalizować. I udało się, moi drodzy. To są dwa produkty, które z pewnością obiły Wam się gdzieś o ucho. Jest to Supermatt i Tip Top. Dzisiejszy odcinek opowie o tym, w jaki sposób pracować z tymi produktami, żebyście byli z nich jak najbardziej zadowoleni podczas codziennej pracy w salonie. Ze względu na ich wszechstronność, a zatem możliwość używania przy każdej technice pracy, zarówno w systemie hybrydowym, żelowym, jak i akrylowym, te dwa topy stały się produktami must have każdej stylistki. Po przygotowaniu płytki oraz nadbudowaniu jej przy pomocy buffera o gradacji 100×180 matujemy powierzchnię i przystępujemy do nakładania lakieru hybrydowego. Przemywamy paznokieć cleanerem Wipe Off, odpychamy skórki kopytkiem i zaczynamy nakładać kolor. Pierwszą warstwę koloru Petarda kładziemy z delikatnym odstępem od skórek, rozprowadzając ją po całej długości paznokcia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Drugą warstwę nakładamy bliżej skórek cieniutkim pędzelkiem Nail Art 005. Aby ułatwić sobie zadanie, możemy naszym kciukiem nieco odsunąć skórki klientki, otwierając tym samym przestrzeń gotową do wprowadzenia koloru. Dzięki temu piękny efekt manicure będzie cieszył naszą klientkę nieco dłużej. Drugą warstwę utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Petardę pokryjemy Tip Topem. Rozprowadzamy go równomiernie po całej powierzchni paznokcia. Jeśli podczas aplikacji koloru wydarzy Wam się nierówność, no wiecie, w idealnym świecie ona się nie wydarza, ale w praktyce zawsze może się powinąć noga, to jeszcze nie jest koniec świata. Jeżeli używamy Tip Topa, to jest moment, w którym możemy sobie tą nierówność nadbudować, wyrównać i finalnie nie będzie nic widać. I taki prosty, acz skuteczny protip od Adiny. Kiedy nakładacie top, pochylcie palec klientki delikatnie do dołu. Wtedy grawitacja pomoże Wam uniknąć zalania skórek. Wyrównujemy powierzchnię topu cieniutkim pędzelkiem i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przechodzimy do nakładania kolejnego koloru. Tym razem na paznokciu środkowym ląduje Hipster. Schemat jest Wam już dobrze znany. Pierwsza warstwa z odstępem od skórek. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przy drugiej dopracowujemy okolice przy skórkach cieniutkim pędzelkiem Nail Art 005 i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. To, że nie chcemy zalać skórek, to jest oczywiste, dlatego że każda dziewczyna, która zajmuje, i chłopak też, każdy, kto zajmuje się stylizacją paznokci, doskonale wie, że to są produkty światłoutwardzalne dedykowane do płytki paznokci, a nie do skóry naokoło. Zresztą mamy o tym odcinek, jak unikać zapowietrzeń. Tutaj, jeżeli nie kojarzycie tego materiału, to koniecznie zajrzyjcie, bo wiemy, że się Wam podoba, widzimy po zasięgach i komentarzach. Kawał dobrej, merytorycznej wiedzy. Ale wracając do tematu zalania skórek. Jeżeli nam się zdarzy taka odrobinę kropeczka na tej skórce, to spokojnie. To możemy po prostu wziąć patyczek, wytrzeć to porządnie i pozbyć się problemu.
Przy jego pomocy delikatnie usuwamy zalaną skórkę, oczyszczamy ją i dopiero utwardzamy w lampie. Hipstera wykańczamy topem Super Matte, dokładnie i równo po całej powierzchni paznokcia. Super Matte to jest top bez dyspersji, ale jest taki trik, który sprawia, że te paznokcie są jeszcze bardziej matowe i odporne na dotyk, na przykład sebum albo inny sposób wyświecenia ich w trakcie noszenia. Należy po wyciągnięciu ręki z lampy przetrzeć powierzchnię fioletowym cleanerem albo wipe-offem. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko, że te paznokcie podczas noszenia mogą nam się wyświecić. Przemywamy paznokieć wacikiem nasączonym w niezastąpionym przy matowych stylizacjach cleanerze wipe-off i pilniczkiem Slim o gradacji 100/180 dopracowujemy kształt paznokcia i jego krawędzie boczne. Przechodzimy do małego paznokcia i pokolorujemy go w odcieniu soczystego Energizera. Oczywiście 2 warstwy, zgodnie ze schematem Adiny. Kojarzycie wykończenie paznokci 50/50, czyli w połowie błysk, a w połowie mat? Jeśli nie, to spróbujcie. Efekty wychodzą bardzo fajne, jest to zdobienie ekspresowe, no i nie musimy się zbyt narobić, ani też kupować dodatkowych produktów. Na połowie paznokcia pod skosem kładziemy top Super Matte. W tym celu używamy czystego pędzelka Nail Art 005 nasączonego w Supermacie. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Drugą część paznokcia pokrywamy tip-topem i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Bardzo podobny efekt można uzyskać kładąc również linie pofalowane. Na ostatnim wskazującym palcu ląduje kolor Bingo. Bingo! Mamy minus 20% na całą kolekcję Think Spring. To jest zeszłoroczna kolekcja wiosenna. Bardzo fajne kolory, warto je sobie dokładnie obejrzeć, bo a nuż widelec któryś wpadnie w oko, a potem do koszyka. Promocja będzie trwała do wyczerpania zapasów albo do 2 tygodni od dzisiaj, czas start. Do wykończenia posłuży nam tip-top i pędzelek Nail Art 005. Przy jego pomocy malujemy falowane linie w okolicy skórek oraz wolnego brzegu paznokcia. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Powstałe puste przestrzenie wypełniamy topem Super Matte i utwardzamy w lampie również przez 60 sekund. Dodatkowo na utwardzonym matowym topie dokładamy jeszcze jedną tip-topową falę i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Można też użyć pędzelka z buteleczki, ale nie gwarantujemy, że efekt będzie aż tak precyzyjny, no chyba że potraficie się tym pędzelkiem z buteleczki bardzo dobrze nagimnastykować. Końcowy efekt wraz ze skórkami przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Super Shine. Sięgamy po pilnik Slim o gradacji 100/180 i delikatnie opiłowujemy krawędzie wraz z wolnym brzegiem. Całość stylizacji łączonej raz jeszcze przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem wipe-off, omijając okolice skórek. Tym razem stylizacja i oba użyte w niej topy zachowują pożądany wygląd, a skórki pozostaną nawilżone i ładnie wybłyszczone. Voilà! Spójrzcie, jaki wspaniały efekt minimalistycznego zdobienia uzyskaliśmy dzięki samym topom. Coś wspaniałego. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, czy jeszcze coś należałoby wyjaśnić. Dzięki za uwagę i pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Tutaj można wcisnąć dzwoneczek, można nas subskrybować, dzięki temu przypomnimy Wam, że nadeszliśmy z nowym materiałem. Dzięki za uwagę, cześć!